Witam, moi drodzy. Dzisiaj postanowiłem nagrać film w związku z systemem, który mam od poprzedniego roku do sterowania różnymi smart urządzeniami w domu i w którym również zbieram wszelkie dane związane z energią, która wchodzi i wychodzi do mojego systemu fotowoltaicznego, między innymi do magazynu, do domu, do warsztatu, z sieci bądź z instalacji fotowoltaicznej. I chciałem Państwu pokrótce dzisiaj tutaj przedstawić, na jakiej bazie w ogóle mam to zrealizowane i jak to u mnie wygląda. Także cały system tutaj sterowania i magazynowania danych jest zbudowany na Home Asystencie. Jest to taki system integrujący wszelkiego rodzaju smart urządzenia do włączania, wyłączania oświetlenia, do właśnie zbierania danych z różnych czujników, które można kupić jako gotowe moduły zasilane z sieci 230V bądź z baterii. Protokoły komunikacyjne, które w tym systemie występują, są przeróżne, od najprostszego połączenia ethernetowego kabelkiem poprzez Wi-Fi, Zigbee, jakieś tam inne Z-Wave'y i jeszcze inne różne, które występują. Ja swój system głównie opieram na sieci Wi-Fi oraz na sieci Zigbee. System wpadł w moje ręce w 2023 roku. Gdzieś w czerwcu odkryłem go. Szkoda, że tak późno, ponieważ właśnie jest to takie rozwiązanie, którego poszukiwałem przez bardzo długi czas. Wcześniej miałem tutaj na warsztacie częściowo zrealizowaną taką właśnie automatykę sterowania oświetleniem włącz, wyłącz z poziomu aplikacji, zbieranie informacji z różnych czujników na systemie, który się nazywa Virtuino. Był to właściwie dla mnie dosyć dobry system, dopóki właśnie nie odnalazłem Home Asystenta, który spełnia wszelkie moje oczekiwania jak na tą chwilę w 110%. Ja nie jestem tutaj w stanie tak naprawdę o wszystkim Wam opowiedzieć, co można w tym Home Asystencie zrobić, ponieważ moja wiedza nie wykracza aż tak daleko. Natomiast mogę Wam tu pokrótce opowiedzieć o tym, co mi się udało w tym systemie zintegrować, co mi się udało tutaj zrobić. Jest to system, który można zrealizować według własnego widzimisię. Nie ma tu z góry narzuconych jakichś szablonów, schematów. Wszystko robimy według naszych własnych upodobań. I tak jak możecie zauważyć na tym pierwszym ekranie tutaj, przepraszam, że będę pokazywał palcem, ale myślę, że tak będzie najwyraźniej. Jak możecie zauważyć na tym pierwszym ekranie, mamy tutaj różne tabele związane, jak na przykład ta tabela z pogodą, która jest dnia dzisiejszego i na kilka dni kolejnych. Jest to oczywiście, dane są pobierane z internetu. W moim przypadku mamy tutaj stan licznika z sieci energetycznej, jaki on ma w tym momencie wynik zliczania. Ja dodałem tutaj również, jakie zużycie sieci w tym roku danym kalendarzowym mamy, jakie koszty z tego tytułu poniosłem dotychczas, ile energii zużyłem od ostatniego rachunku
z zakładu energetycznego oraz na podstawie aktualnej ceny energii, ile mnie to w tym momencie przyszły rachunek będzie kosztował. Dodatkowo wyciągnąłem sobie tutaj w tym systemie podstawowe dane z mojego magazynu energii, z którego korzystam w takiej formie, w jakiej go możecie zobaczyć na moich filmach od roku poprzedniego, od roku 2023, gdzieś tak dokładnie od czerwca. On ciągle ulega zmianom, modyfikacjom, ponieważ ja to staram się w jakiś sposób rozwijać według moich upodobań, według moich oczekiwań. A więc kontynuując też dalej, mamy tutaj kolejną tabelę, która pokazuje, jakie mieliśmy uzyski z paneli fotowoltaicznych dnia dzisiejszego, ile energii zostało pobranych z zakładu energetycznego, w tym przypadku na warsztat, na dom, procentowo jakie wykorzystanie energii dzisiaj zostało, ile energii jeszcze pozostało jakby w magazynie do wykorzystania z dnia dzisiejszego, bo mamy tutaj też taką ikonkę informującą o tym, ile energii w magazynie jeszcze z dnia dzisiejszego pozostało do wyczerpania, ile energii z fotowoltaiki zostało wykorzystane w warsztacie i ile energii z fotowoltaiki zostało wykorzystane w domu. Kolejną tabelą, która znajduje się tutaj po prawej stronie, jest taka prognozowana produkcja jakby fotowoltaiczna i podstawowe dane związane z tym, kiedy słońce wschodzi, kiedy zachodzi i wyliczenie, jakie zużycie PV zostało jakby w tym roku osiągnięte dotychczas. Jak możecie zaobserwować, na przykład dzisiejsza prognoza PV dla mojej instalacji to było 46,8 kWh. Natomiast tutaj kolejna informacja jest związana z tym, ile wyprodukowane zostało dziś energii. No i dziś energii zostało wyprodukowane tylko 25,39 kWh. Można sobie też zadać pytanie, czemu taka produkcja dzisiaj została zrealizowana, skoro prognozowana była taka. Wynika to z faktu, że magazyn nie jest w stanie pomieścić więcej energii, a ja dziś też nie miałem gdzie tej energii zgromadzić. I dlatego taka niska produkcja jest. Normalnie, gdybym miał gdzie tą energię upchnąć i ją wykorzystać, prawdopodobnie osiągnąłbym tutaj tą prognozę. Natomiast niestety dziś nie miałem gdzie jej wykorzystać, więc produkcja była na tak niskim poziomie. Przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, moja instalacja fotowoltaiczna w tym momencie, to co mam podłączone do falowników, to jest 9,6 kWp z paneli fotowoltaicznych. Mamy tutaj również kiedy następny zachód, jutro. W tym momencie jeszcze wyliczenie nie jest dokładnie podane, za ile godzin. Mamy prognozę PV, jaka jest planowana jutro. U mnie wynosi 23,6 kWh oraz mamy tutaj też za ile będzie wschód, czyli za 9 godzin. Oraz tak jak mówiłem wcześniej, zużycie energii z tego roku z fotowoltaiki. Co do tego zużycia, ono w tym momencie jest jeszcze nieprawidłowo wyliczone, bo tak jak wcześniej mówiłem, ja cały czas tutaj dokonuję różnych modyfikacji, różnych zmian i nie wszystkie wartości są zgodne ze stanem faktycznym, także nie musicie brać też wszystkiego na poważnie. To zużycie na przykład z instalacji fotowoltaicznej na tą chwilę jest troszkę większe, więc te dane są bardziej takie
pomocnicze, niż można się na nich w 100% oprzeć. Przejdźmy do kolejnej zakładki związanej z zarządzaniem energii. Będę opowiadał więcej czasu odnośnie tutaj tych zakładek, które są związane z fotowoltaiką, dlatego że to jest temat bardziej rozbudowany. Pokażę również Państwu też zakładki związane ze sterowaniem oświetleniem w domu i w warsztacie. Mamy tutaj kolejną zakładkę. Ta zakładka już jest bardziej rozbudowana. W niej mamy tutaj możliwość kontroli nad tym, skąd energia będzie w danym momencie pobierana. I jak na przykład możecie sobie tutaj dostrzec, w tym momencie falowniki jakby są załączone. Ja w tym momencie mam tutaj zrealizowane sterowanie zdalne jednym falownikiem. Po prostu zastąpiłem przełącznik w tym falowniku przekaźnikiem, który jest sterowany z poziomu mikrokontrolera za pomocą właśnie tutaj Home Asystenta i ESP32 na bazie ESP Home, który jest wbudowany, zintegrowany właściwie tutaj z Home Asystentem w moim przypadku. Mam tutaj możliwość również załączenia wyłącznika takiego nadprądowego, zdalnie sterowanego od sieci zewnętrznej, który u mnie w tym przypadku od początku tego miesiąca, tak gdzieś mniej więcej, czyli od marca, jest w większości czasu właściwie wyłączony, ze względu na to, żeby po prostu ograniczyć niepotrzebne zużycie energii samych falowników z sieci, które to na jedną dobę, na 24 godziny pobierają z sieci w granicach około 3 kWh energii, co w jakimś tam już dłuższym okresie czasu robi jakiś wynik konkretny, za który trzeba po prostu ponieść koszty. W moim przypadku jest to na tą chwilę zbędne, dlatego że ja w tym roku na tyle dużo rozbudowałem instalację fotowoltaiczną, że na takie dni, które aktualnie występują, nie jestem w stanie nawet tej całkowitej energii zużyć, przetworzyć, więc sieć mam odpiętą do falowników. Oczywiście do falowników. Poza tym, że sieć mogę włączyć z poziomu wyłączników nadprądowych, sieć mam również dopiętą do takich SZR-ów, przerzutników, które to jakby pozwalają mi na sterowanie poza falownikami, skąd będę czerpał energię. Inaczej mówiąc, mogę czerpać energię z zakładu energetycznego, bądź właśnie z mojej instalacji fotowoltaicznej. I takie przerzutniki, takie SZR-y, bądź ATS-y też mam dwa. Jeden na dom, drugi na warsztat. Tutaj mam możliwość zdalnego sterowania, skąd falowniki w tym momencie, albo jaki sposób pracy falowniki w danym momencie mają mieć. W moim przypadku cały czas falowniki pracują w trybie SBU, a ładowanie magazynu jest realizowane tylko, tutaj też jak widzicie kursorem wskazuje, może pokażę też palcem dodatkowo, tu jak widzicie ładowanie magazynu jest realizowane tylko i wyłącznie z instalacji fotowoltaicznej. Poniżej mamy tutaj tabelę z dziennym użyciem magazynu dla poszczególnych falowników bądź faz. I jak możecie zaobserwować, takie u mnie dzisiaj zużycia występowały na poszczególnych fazach. Mam tutaj też, ile energii pozostało w magazynie, hipotetycznie, bo to z dnia dzisiejszego tylko zliczane jest. I jakie było zużycie tej energii. Mam tutaj również podliczoną, tak dla własnej świadomości, ile energii, i to codziennie mi liczy tą samą wartość, ile energii
zużywają falowniki na własną pracę z magazynu energii. Na razie, na tą chwilę tego zużycia nie wprowadziłem do tego zużycia, więc to zużycie jakby nie wlicza w siebie tego licznika, ponieważ w momencie, kiedy świeci słońce, energia do pracy falowników jest pobierana właśnie z energii słonecznej, nie z magazynu. Więc tutaj na tą chwilę jeszcze pracuję nad takim rozwiązaniem, jak to poprawnie zrealizować, żeby to zużycie wliczało mi się tutaj do zużycia energii z magazynu. Oczywiście tutaj to zużycie też nie pochodzi jakby typowo z magazynu. To jest tylko takie zużycie sumaryczne poszczególnych jakby inwerterów z każdej fazy. Dobrze, mamy następną zakładkę odnośnie dziennej produkcji fotowoltaiki. I tak miały się tutaj w moim przypadku dzisiaj produkcje z poszczególnych falowników, z poszczególnych modułów fotowoltaicznych. Jak możecie zauważyć, dzisiejsza moja produkcja to 25-39, co było też pokazane na wcześniejszym pulpicie. Kolejna zakładka to parametry magazynu energii i falowników. Właściwie głównie falowników. Mamy tutaj takie podstawowe parametry jak napięcie akumulatora, moc chwilowa, całkowita dla wszystkich inwerterów, produkcja PV. W tym momencie produkcja 0, ponieważ jest godzina 20, jest już ciemno, więc produkcji nie ma żadnej. Zużycia na poszczególnych fazach, produkcja na poszczególnych tutaj inwerterach oraz napięcie dla każdego z inwerterów. Poza tym, że zbieram dane z falowników, które tutaj produkują mi energię z fotowoltaiki i przekształcają energię zgromadzoną w magazynie na sieć 230 V. W moim przypadku jest to instalacja trójfazowa, więc jest to też 400 międzyfazowe. Zbieram również informacje z takich modułów, wyłączników zdalnie sterowanych, prądowych, nadprądowych właściwie, żeby po prostu też jakby mieć dodatkową informację, żeby wiedzieć, ile energii zużył mi dnia dzisiejszego sam warsztat, a ile zużył energii dnia dzisiejszego dom. Mogę również tutaj za pomocą tego przycisku, na którego najechałem właśnie kursorem, włączyć bądź wyłączyć zasilanie tak jak na przykład w tym przypadku dla warsztatu. Mogę odczytać całkowite jakby zużycie warsztatu od momentu zainstalowania tego urządzenia, a zainstalowałem to urządzenie w tym miesiącu, dokładnie nie pamiętam. I mam też licznik z dnia dzisiejszego, ile energii zostało dzisiaj zużyte przez poszczególne odbiorniki, akurat w tym przypadku przez warsztat i przez dom. Ja nie liczę poszczególnych odbiorników typu lodówka, telewizor, pralka, ponieważ dla mnie jest to niepotrzebne. Ja bardziej rozbiłem to na większy jakby taki moduł liczący i dla mnie ważne jest to, żeby określić, ile energii zużywa dom, a ile energii zużywa warsztat. Te właśnie wyłączniki zdalnie sterowane nadprądowe dodatkowo wyposażone są, właściwie dodatkowo wyposażone są. One mają też funkcję jakby kontroli mocy chwilowej na poszczególnych fazach oraz napięcia. Poza tym one mają też funkcję zwykłego wyłącznika nadprądowego, z tym, że można po prostu ustawić zdalnie jakby
ten prąd zadziałania, przy którym one się jakby wyłączą. I również mogą się wyłączyć też przy nieodpowiednim napięciu, to znaczy można ustawić napięcie przekroczenia woltażu jakiegoś wyższego bądź niższego. Poza tym, że jest kontrola też nadprądowa. Są to dosyć ciekawe urządzenia, przyznam szczerze, i nie są kosmicznie drogie. Jeżeli ktoś chciałby, to być może dodam link, natomiast nie o tym jest ten film w tym momencie. Kolejna zakładka jest to zakładka, która w tym przypadku dotyczy sieci energetycznej przyłączonej do mojej posesji, mojego gospodarstwa. I tutaj, jak możecie zaobserwować, mamy tutaj jakby całkowite zużycie od momentu przyłączenia tych wyłączników zdalnie sterowanych oczywiście do systemu, ponieważ ja to zrealizowałem również w tym miesiącu, nie pamiętam dokładnie w którym dniu, więc jakby to powiedzieć, nie jest to wszystko jeszcze rzetelne. Tak jak mówię, ja ten system cały czas rozbudowywuję, ciągle coś w nim zmieniam i na tą chwilę nie jest to taki stabilny okręt. Tutaj w związku z tymi parametrami sieci jest tak samo jak dla tych moich modułów PV Warsztat i PV Dom, z tym, że jak możecie zaobserwować, tutaj sieć w tym momencie jest przeze mnie nieużywana. Mogę co jedyne skontrolować sobie jakby napięcie tej sieci zewnętrznej, żeby zobaczyć jak ona sobie po prostu wygląda w danym momencie. No i tyle. Poza tym, że mamy wgląd w takie parametry, takie jakby, które się dzieją w tym momencie, to Home Assistant właśnie ma tą zaletę jeszcze, że on zbiera również historię. I po kliknięciu na przykład w taki wskaźnik informacyjny związany na przykład w tym przypadku z mocą, tak jak widzicie, mamy tutaj historię. I możemy sobie sprawdzić, możemy zobaczyć więcej tej historii. Na przykład możemy sobie sprawdzić, powiedzmy, historię sprzed ostatnich 7 dni i możemy zobaczyć, kiedy energia była pobierana w moim przypadku z sieci zewnętrznej. Przepraszam, że nie będziecie widzieć, mam kamerkę ustawioną na statywie i nie będę tutaj przysuwał. W każdym razie, jak widzicie, od 23 marca, tak jak wybrałem, do dnia dzisiejszego, miałem tylko jeden moment załączenia sieci zewnętrznej, gdzie pobierałem po prostu z tej sieci prąd elektryczny z zakładu. Można oczywiście cofnąć się troszkę dalej, powiedzmy 2 tygodnie wstecz. Jak widzicie, pojawiły się tutaj 3 takie momenty, kiedy ta energia była pobierana. Dobrze. Oczywiście historia takiego właśnie może nie takiego, a historia ogólnie jest zbierana z każdego urządzenia, które jest jakby w tym systemie dostępne i tyczy się również na przykład włączeń bądź wyłączeń samych urządzeń. I tak jak tu dla przykładu mam kursor bądź teraz palec pokazany na tym, bo to jest dla mnie jakby przełącznik, ja mam go przypisanego jako przełącznik. Jak go sobie tutaj chwilę dłużej przytrzymam, mogę nim jakby sterować i mam tutaj również historię jego załączeń. Jak widzicie, dnia dzisiejszego nie znaleziono żadnych wpisów w dzienniku odnośnie załączenia.
Dobrze, także tutaj te 3 pierwsze zakładki związane z zarządzaniem energią w moim gospodarstwie mamy jakby omówione. Teraz przejdziemy sobie do zakładki odpowiedzialnej za sterowanie oświetleniem w domu. I tak jak mówiłem na wstępie, oświetlenie, ja korzystam z 2 jakby systemów komunikacyjnych. Pierwszy system to jest Wi-Fi, natomiast drugi system to jest Zigbee. I teraz wszystkie urządzenia, które mam w domu, w większości są jakby sterowane protokołem Zigbee ze względów takich, że jakby nie wchodzi on w moim przypadku, nie wiem jak u innych, natomiast nie wchodzi on w moim przypadku w żadną kolizję komunikacyjną z systemem Wi-Fi i jest jakby taki no dosyć lepszy od Wi-Fi ze względów na energooszczędność urządzeń bateryjnych, ponieważ na początku eksperymentowałem troszkę z urządzeniami Wi-Fi i urządzenia Wi-Fi takie do smart home bardzo są energochłonne, takie urządzenia bateryjne, dlatego znalazłem właśnie ten system Zigbee tych urządzeń i na ten system po prostu przeszedłem i od tego momentu jestem naprawdę bardzo zadowolony. Wszelkie włączniki tutaj oświetlenia w domu mam zrealizowane właśnie na protokole Zigbee. Tak jak widzicie tutaj wszelkie różne te ikonki, są to włączniki oświetleń, które można właśnie z poziomu tutaj systemu sterować. Poza tym normalnie można je również fizycznie uruchomić za pomocą dotykowych jakby przycisków, takich systemowych, kupnych. Ja tego nie robiłem samodzielnie. Mam tu też wprowadzone na przykład telewizor, który jakby byłby włączony, to coś tu się wyświetli, że coś tam jest oglądane, można coś tam nim wysterować. Jest tutaj taka ikonka też od głośnika, od systemu Google'a, który tam gdzieś w tle sobie po prostu działa, że ona widocznie włączyła w tym momencie sobie jakąś muzyczkę i on tam sobie gra. Mam tutaj również sterowanie jakby takie kotłownią. Może to nie jest sterowanie, bardziej taki pulpit informacyjny, gdzie mogę załączyć gniazdko Zigbee od boilera, gdzie mam sterowanie zaworem od boilera za pomocą Wi-Fi, oświetlenie od kotłowni. Mam tutaj taki hipotetyczny, podkreślam hipotetyczny, ponieważ te obroty nie są zgodne z rzeczywistością, wskaźnik od pompy CO i ona w tym momencie, jak widzicie tutaj po tym pasku, jest załączona na 10% swojej wydajności. Wydajność pompy jest sterowana za pomocą odczytu z czujników temperatury, które to się znajdują tutaj. Jeden CO out, czyli woda, która jakby wychodzi z pieca, w ten sposób, bo zabrakło mi słowa, i tutaj mamy CO in, czyli woda, która wchodzi do pieca. Poza tym mamy też wodę od centralnej wody użytkowej, czyli po prostu z boilera. Jaka temperatura tam panuje. To nie jest, czujnik umieszczony jest pośrodku boilera w tym momencie, także na górze ta woda jest troszkę cieplejsza, na dole troszkę zimniejsza, na środku ma taką temperaturę. Czyli tu w moim przypadku ona ma 40,5 stopnia, czyli gdzieś tam u góry będzie miała ze 45, jest całkiem już przyzwoita do takiego dobrego kąpania. Poza tym, że mam jakieś tam sterowanie, powiedzmy oświetleniem, to dodatkowo też dochodzą czujniki związane z drzwiami. Jest tutaj czujnik właśnie kursorem, jak pokazuje, od kotłowni. Kotłownię ogólnie mam zrealizowaną na
na systemie ESP, na module ESP32 i jest to zrealizowane na ESP Home, czyli te czujniki temperatury, które są zamontowane przy piecu, przy boilerze, sterowanie oświetleniem kotłowni, sterowanie prędkością pompy. Jest to zrobione wszystko na ESP32, tam jakiś prosty program do tego napisałem i po prostu to działa fajnie, jestem zadowolony. Nie ma z tym żadnych problemów. Jest to sterowane automatyzacją. W zależności od tego, jaka temperatura jest na piecu, to taką prędkość pompy ustawia system tutaj. Im wyższa zasada prosta. Im wyższa temperatura, tym po prostu pompa szybciej kręci w moim przypadku, żeby po prostu rozgonić tą temperaturę z pieca. I tyle. Nie mam żadnych innych tutaj systemów sterowania. Uznałem, że nie jest mi to na tą chwilę potrzebne. Nie miałem z tym żadnych problemów. Działa to wyśmienicie. I tyle. Poza tym mam też, tak jak mówiłem, takie czujniki bateryjne Zigbee, ruchu, drzwi, temperatury i wilgotności. No i właściwie to wszystko, jeżeli chodzi o sterowanie w domu. Na tą chwilę nie miałem potrzeby, żeby to bardziej rozbudowywać. Jeszcze z tego, co mam, jestem w zupełności zadowolony. Po co to wszystko mam? Jakby po to, że najpierw stwierdziłem, że muszę dać jakby mojemu systemowi fizyczne możliwości sterowania pewnymi urządzeniami, natomiast później w miarę upływu czasu będę powoli rozbudowywał to wszystko tutaj w Home Asystencie i tworzył różnego rodzaju automatyzacje po to, żeby jakby optymalizować zużycie energii, żeby po prostu stopniowo schodzić z tym zużyciem energii coraz niżej. Myślę, że w jakimś tam okresie czasu uda mi się to stopniowo zrealizować. A więc wracając dalej do tematu, kolejna zakładka jest związana z moim warsztatem pracy i mamy tutaj, jak widzicie, sterowanie oświetleniem, włączenie głośników, włączenie nagrzewnicy od centralnego, sterowanie oświetleniem w mojej stodole, która się znajduje przy moim warsztacie. Właściwie mój warsztat znajduje się w mojej stodole, także tak to jest, bo mieszkam na wsi. Poza tym mam tutaj również jakby dane z mojego auta, stan naładowania baterii, zużycie miesięczne energii przez samochód, aktualny przebieg, zasięg itd., itd. Do tego temperatury, jakie występują w warsztacie i w pomieszczeniu jakby socjalnym oraz na zewnątrz, na dworzu, na podwórku. Dodatkowo również temperatura w piecu od warsztatu oraz w boilerze od warsztatu. Sterowanie pompą i również mam tutaj zamontowany też zawór od boilera, który po prostu domyka ten boiler, żeby ciepło z niego nie przechodziło na instalację centralnego ogrzewania, żeby po prostu dłużej ta energia cieplna w tym boilerze była przechowana. Ponieważ w warsztacie mam praleczkę, mam prysznic, mogę się tu wykąpać, mogę zrobić pranie, także ciepła woda, mogę umyć rączki, bo jest umywalka, nawet dwie, jedna z drewna, ale to już temat na inny film, także po to mi boiler w warsztacie. Co ja tutaj jeszcze mogę dodać? Jeżeli chodzi o warsztat i o sterowanie całym warsztatem, to w przypadku warsztatu wszystkie oświetlenia bądź odbiorniki, które tutaj mam, są już zrealizowane na systemie ESP Home, dlatego że to było dla mnie rozwiązanie i za pomocą przekaźników, dlatego że to było dla mnie tańsze rozwiązanie i po prostu tu mogę sobie pozwolić na taką kabelkologię bądź rzeźbę, ponieważ jest to warsztat i tutaj dołożenie bądź
zabranie przewodu elektrycznego nie stanowi dla mnie żadnego problemu, gdyż moja instalacja elektryczna jest instalacją natynkową i mogę w każdym momencie jakby dołożyć kabel bądź zabrać kabel. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób estetycznie. Wręcz daje mi bardzo dużą elastyczność pod względem szybkiej zmiany, szybkiej modyfikacji. Także tutaj wybrałem na zdalne sterowanie właśnie moduły ESP i mam ich tutaj dwa. Mam takie dwa sterowniki, które jakby są odpowiedzialne za część socjalną i za część warsztatową. Poza tym, że mam właśnie też takie sterowanie, jest jeszcze taka home asystentowa zakładka energia, która jakby zbiera wszystkie informacje związane z przepływem energii w całym tutaj systemie na podstawie różnych przekładników prądowych, czy to z falowników, czy to z właśnie moich urządzeń, tych zdalnie sterowanych wyłączników nadprądowych, i graficznie tutaj w jakiś sposób przedstawia, z czego w danym momencie energia pochodziła. I jak tutaj możecie zaobserwować, być może nie będziecie tego widzieć dokładnie, może ja przeczytam, tak jak na przykład od samego początku dnia dzisiejszego, czyli od północy, jakie były zużycia w domu i w warsztacie, bo to jest sumowane w moim przypadku razem. Ja mam taki jeden system energetyczny, trójfazowy, i tutaj możecie sobie poszczególną od godziny 00 do 1, całkowite użycie to 0,34 kWh, kolejne od 1 do 2 to 0,3 kWh i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, pojawiło się jakieś małe zużycie z sieci energetycznej i wynosiło ono 0,01 kWh. Tutaj znowu na domku się pojawiło 0,01 kWh z zewnątrz. Tutaj dalej korzystaliśmy z akumulatorów. Tutaj znowu korzystaliśmy z akumulatorów i dopiero gdzieś tak od godziny 6, pomiędzy 6 a 7 pojawiła się energia ze słońca, która zaczęła po prostu być wtłaczana w system. I od godziny 7 falowniki już zaczynały ładować baterie. I te słupki, które są tutaj różowe poniżej, to jest energia oddana do magazynu. Te żółte słupeczki to jest energia ze słońca. Która została jakby zużyta, nie przekazana do magazynu, tylko zużyta. Jak widzicie na przykład na przykładzie na tym słupeczku, tu nie było zużycia energii ze słońca, tu było tylko ładowanie. Mamy kolejny. Możecie zaobserwować sobie, że ta energia, ona wzrastała do pewnej godziny i później stopniowo coraz bardziej malała. Malała, ponieważ tutaj magazyn został już naładowany. Pomiędzy godziną 13 a 14 został naładowany. Już nie było gdzie za bardzo tej energii magazynować. I później znowu energia poszła w górę, bo jeszcze troszkę podłączyłem samochód elektryczny, który się tam troszkę podładował, żeby wykorzystać jeszcze energię. I później już stopniowo energia malała, aż pomiędzy godziną 17, właściwie 18 a 19 już produkcji żadnej nie było. I w tym momencie jesteśmy tutaj na używaniu tylko i wyłącznie magazynu, a mamy godzinę 20:24. Tutaj ta historia jest aktualizowana co godzinę. Nie są to takie bieżące wyniki. Tutaj mamy kolejny taki wykresik związany z produkcją energii słonecznej. Jak widzicie, tutaj mamy wartości szczytowe dla produkcji. Akumulator tu w tym momencie został jakby naładowany i później pojawiło się obciążenie spowodowane
samochodem elektrycznym. Samochód się tam troszkę doładował, później znowu gdzieś pojechał i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj niestety bądź stety mój magazyn już jest naładowany pod korek od jakiegoś tam czasu i za bardzo tej energii nie jestem w stanie wykorzystać z mojej rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej. Jak na tą chwilę nie mam też jakby bardzo dużego obciążenia chwilowo na warsztacie, ponieważ mam tutaj taką mniej energochłonną pracę, bardziej fizyczną niż związaną z poborem energii elektrycznej. Także te zużycia, te produkcje w tym momencie nie będą tutaj oszałamiająco wielkie. Tutaj mamy dalej źródła bądź odbiorniki energii elektrycznej i poopisywane tutaj liczbowo, jak to się tam miało dzisiejszego dnia. I tutaj jeszcze jest kolejny wykres związany z tym, gdzie najwięcej energii było lokowane na podstawie takiego wykresu jakby pionowego, słupkowego i poziomego, słupkowego. W moim przypadku, tak jak tutaj widzicie, rozbite mam to na 3 falowniki, czyli L1, L2, L3 oraz na sam warsztat i na sam dom. Tutaj wszystkie te wyjścia w żaden sposób nie wliczają się do liczenia energii. One po prostu tylko tutaj tworzą taki wykres, żebym ja mniej więcej wiedział, która w sumie tak naprawdę, bo to mnie najbardziej zawsze tutaj interesowało, który z falowników jest najbardziej obciążony, żebym mógł po prostu zrównoważyć sobie obciążenia międzyfazowe dla całego systemu, żeby nie było tak, że jeden z falowników jest jakoś bardzo intensywnie wykorzystywany, a inny z kolei mniej. No dzisiaj, jak możecie tutaj zaobserwować, ten niebieski słupek jest od falownika L3 i on dnia dzisiejszego wykorzystał w moim przypadku tutaj najwięcej energii, bo aż prawie 12 kWh. Natomiast falownik L2 zużył 8,14 i falownik L1 zużył niecałe 6 kWh energii. Także powiedzmy, że to obciążenie międzyfazowe nie jest tak do końca dobrze tutaj zrealizowane, ale to też wynika z charakterystyki jakby budowy mojego domu, ponieważ mój dom jest wybudowany w starej technologii i tutaj jest to wszystko zrobione tak, że jedna faza to jeden poziom i pewnych fizycznych tutaj rozwiązań nie jestem w stanie przeskoczyć. No i co? I właściwie to tutaj tyle, co mógłbym Państwu na tą chwilę przedstawić. Co ja mógłbym jeszcze Wam pokazać tutaj w tym moim systemie? No mogę Wam na koniec jeszcze, proszę Państwa, pokazać. Co mogę jeszcze pokazać, bo tego nie pokazałem. Dodatkowo zakładka Energia ma też taki moduł zliczający koszty energii zużytej z zakładu energetycznego i w moim przypadku liczy się to dla dwóch odrębnych modułów. Jest to moduł sieci z domu i jest to moduł sieci z warsztatu. I jak możecie tutaj zauważyć, koszt dzisiejszej energii wyliczony na podstawie aktualnej ceny energii elektrycznej, to znaczy w tym momencie z mojego wyliczenia energia elektryczna po zsumowaniu rachunku i jakby podzieleniu go przez ilość kilowatogodzin wyszło mi, że mnie w tym momencie kilowatogodzina kosztuje 88 groszy. Zużyłem tej energii dziś niecałą kilowatogodzinę. Ta energia z sieci elektrycznej zakładu energetycznego kosztowała mnie dzisiaj 86 groszy. Resztę energii to jest te 20
O, właściwie jak możecie zaobserwować tutaj nawet 33,7 kWh energii pochodziło, właściwie niecałkowitej, minus ta 1 kWh, czyli 32,7 kWh pochodziło z instalacji fotowoltaicznej. I tutaj mamy oczywiście historię, powiedzmy dzień wczorajszy, czyli 29 marca. Wczoraj zużycie wynosiło przez mój dom i warsztat 15 kWh energii sumarycznie. Z sieci było pobrane 0,6 kWh. Jeszcze dzień wcześniejszy mamy tutaj 17,2 kWh. Jeszcze dzień wcześniejszy tutaj byłem wpięty do sieci. Dlaczego? Dlatego, że to był dzień, kiedy jakby wykorzystałem słońce do tego, żeby wyprostować, w cudzysłowie, mój bank energii. A mam na myśli tutaj to, że mój system magazynowania energii jest oparty o stare akumulatory kwasowe, ale nie stare w znaczeniu, że stare jako używane, tylko chodzi mi tutaj o starą technologię kwasowo-ołowiową, z tym, że po prostu trakcyjną. Są to akumulatory małej trakcji i ten dzień po prostu tutaj wykorzystywałem na wyrównywanie napięć, na przeładowanie, na wysycenie, na odsiarczanie. Różnie to jest nazywane. Po prostu zwiększyłem tutaj poziom napięcia na inwerterach w celu takim, żeby pozbyć się takiego nadmiaru siarki gromadzącego się na płytach akumulatora, który po prostu powoduje taki negatywny skutek w postaci zmniejszonej pojemności baterii. I przyznam szczerze, że jak zrobię takie właśnie wyrównywanie, odsiarczanie tych akumulatorów, to naprawdę przez pierwsze 2 tygodnie to bateria jest zupełnie nie do poznania, gromadzi w sobie o wiele większy ładunek, jest w stanie dłużej trzymać napięcie. No i jestem ogólnie bardzo zadowolony z tych akumulatorów jak na tą chwilę. Możemy jeszcze się powiedzmy troszkę cofnąć tutaj dalej. Jak widzicie tutaj zużycie całkowite energii 45,4 kWh. Jeszcze dzień poprzedni mamy 23,4 i tak możemy się jakby cofać w nieskończoność dopóki ta historia jest prowadzona. W związku jeszcze z akumulatorami moimi, tak jak tutaj widzicie, troszeczkę się rozgadałem, bo aż 48 minut, aż sam w to nie wierzę, że jestem w stanie jeszcze tyle nawijać. Mamy tutaj, możemy zerknąć sobie, jak wyglądają parametry mojego magazynu w tym momencie. No i jak możecie zaobserwować, w tym momencie mamy tutaj 49,1 V. Może przejdziemy do bardziej szczegółowego systemu kontroli. No mamy tutaj 49,1 V, pobór w tym momencie 1800 W. Można sobie też zerknąć, że tutaj gdzieś ten pobór wystąpił. Żona musiała coś uruchomić mocniejszego na którejś z faz. Nie, jednak nie. On się po prostu tutaj... Możliwe, że kuchnia indukcyjna chodzi i system nie jest w stanie jakby tak szybko zaobserwować. Natomiast jak na tą chwilę widzicie, napięcie na magazynie, na moim 16 kWh magazynie kwasowo-ołowiowym małej trakcji wynosi 49,4 V. Pobór ponad kilowatt energii, mocy, przepraszam. I tutaj żadnych problemów nie ma. Możemy też sobie zweryfikować, jak wygląda spadek napięcia. Może weźmiemy bardziej szczegółowo, sobie tutaj przejdziemy.
Niech nam się załaduje. Proszę bardzo. Wczoraj napięcie. No ja wiem, że nie będziecie tego dokładnie widzieć, ale ja Wam tutaj opiszę, tak jak mam tutaj ten kursor w tym momencie. Wczorajszego dnia o godzinie 16:56 napięcie na baterii wynosiło 60 V i później powiedzmy o godzinie 17:25 już ładowanie ze słońca się skończyło. Napięcie weszło na poziom 50,6 V i później stopniowo bateria zostawała rozładowywana, aż najniższy poziom napięcia był osiągnięty o godzinie 5:31 dnia dzisiejszego i wynosił on 49,1 V i od tego momentu tutaj stopniowo sobie z każdą minutą rosnął, ponieważ rozpoczęła się produkcja energii z paneli fotowoltaicznych. Także cóż Wam mogę powiedzieć? Możecie sobie jeszcze tutaj zaobserwować dzień wczorajszy, poprzedni. Może weźmiemy troszeczkę bardziej bogato tą historię zrobimy. Niech nam się tu załaduje. Tu możecie zaobserwować sobie dnia wczorajszego o godzinie 6:16 poziom baterii wyniósł 48 V i tutaj gdzieś o jakiejś godzinie 7:25 napięcie spadło do 46,2 V na magazynie. I teraz jest takie pytanko, czemu? I można to sobie tutaj łatwo sprawdzić, wywołując odpowiednią encję. Ja sobie wywołam encję tutaj związaną z mocą chwilową dla falownika numer 2. Właściwie to musiałbym chyba moc chwilową włączyć dla wszystkich falowników, ale to mogę wybrać sobie moc chwilową inwerterów sumaryczną. I teraz tutaj będę w stanie za chwilę zaobserwować, co o tej godzinie 7:25 dnia wczorajszego się zadziało, że taki duży spadek napięcia się pojawił. Jak widzicie, mamy tu 7:25 29 marca. Napięcie spadło do 46,2 V. I teraz możemy przejść sobie tutaj analogicznie, poszukać godziny 7:25. Mamy godzinę 7:25 i pojawił się pobór energii rzędu 3 kW. No i teraz pytanie, co tu się wydarzyło, że taki duży pobór energii? Najprawdopodobniej o tej godzinie musiał zostać uruchomiony jakiś czajnik elektryczny, bądź kuchnia indukcyjna, albo dwa te urządzenia na raz i stąd po prostu tak duży pobór energii się pojawił, a słońce jeszcze dostępne nie było, więc po prostu napięcie przysiadło. No i tu dodatkowo też możecie zaobserwować, jakie jakby maksymalne pobory wygenerowane zostały na przestrzeni ostatnich 2 dni. I tak na przykład, dla przykładu 29 marca w moim przypadku o godzinie gdzieś tam blisko 9:57 w sumie mamy 4,3 kW poboru, dokładnie 4255 W. A największy pobór mamy tutaj, gdzie ten słupek ładnie wszedł do góry i to jest dzisiaj. To jest godzina 11:31. Pobór chwilowy wkroczył na poziom 8074 W. Także no dosyć wysoko. Ale tu nie było problemów większych, ponieważ od tej godzinie energii ze słońca było pod dostatkiem, także większość energii pochodziła tu z paneli fotowoltaicznych. Magazyn nie miał tutaj za dużo do zrobienia. Zresztą widać to po powyższym wykresie od napięcia, gdzie napięcie w tym momencie wynosiło 60 V, więc to oznacza, że bateria już była
na poziomie jakby naładowania. Osiągnęła już jakby takie nasycenie, no i po prostu pobory tutaj, właściwie nie pobory, tylko produkcja energii elektrycznej, znaczy nie produkcja, tylko ładowanie magazynów już nie było aż tak wysokie. No a później pobór był rzędu 5489 W. No i tu się tak w miarę trochę przez dłuższy okres czasu utrzymywał. Chwilowy jakiś tam był spadek. Także jak widzicie, Home Assistant jest no, naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem do różnych zastosowań. Można w nim integrować wszelkiego rodzaju rozwiązania smart oraz dodatkowo właśnie budować własne moduły, takie tak zwane popularnie DIY, do it yourself. Także ja z mojej strony serdecznie wszystkich zachęcam do zapoznania się właśnie z tym systemem, do zbadania go, do próby zaimplementowania go w swoim smart domu. No i właściwie to tyle. Chciałem jeszcze Państwu tutaj pokazać dodatkowo, w jaki sposób fizycznie bądź hardware'owo, tak ładnie mówiąc, moje falowniki komunikują się z moim Home Assistantem, bo zapewne nie wszyscy mogą to wiedzieć. Także przejdziemy teraz do mojego magazynu. Przy okazji zobaczymy go również fizycznie na urządzeniu pomiarowym, które mam tam zamontowane. No powiem szczerze, że dzisiaj przebiłem wszelkie rekordy chyba. Takiego długiego filmu jeszcze nie nagrywałem, aż mi się tu aparat zacina. Jak widzicie, w tym momencie fizycznie mój magazyn, ten niedobry, kwasowo-ołowiowy, trakcyjny, takie ma parametry. 49,5 V pod obciążeniem 1 kW, także chyba nie jest źle. Jak ktoś obserwuje mój kanał, może sobie tutaj na ten licznik zobaczyć. Mamy tutaj 3911 kWh energii. On zlicza tutaj, ile energii oddał magazyn. Tutaj jest czas, ile on pracuje. Ten licznik się niestety resetuje. On dochodzi chyba do 999 godzin i wraca do zera. Także on się tu już sporo razy obrócił, bo to urządzenie mam uruchomione bez przerwy od 3 lat. Poza tym, że ten licznik był kasowany, tylko ja nie pamiętam dokładnie kiedy, ale musiałbym się cofnąć w moich filmach YouTube'a. Wtedy na pewno bym to zweryfikował. Dobra, bo odbiegłem od tematu. Jeszcze tylko pokażę Wam ten mój niedobry magazyn. Może ja spróbuję zrobić jeszcze tutaj tak. To jest ten mój niedobry magazyn. Kwasowo-ołowiowy, trakcyjny. Tej złej, starej technologii. A tu, proszę Państwa, mam w takiej puszeczce oto upakowane. Może ja spróbuję włączyć oświetlenie. Tu, proszę Państwa, w tej puszeczce mam upakowane moduł ESP. Nie wiem, może wyłączę jednak. I konwerter RS485 na RS232. Chyba tak to się nazywa. Dokładnie, nie wiem. Nie jestem jakimś tutaj fachowcem od elektroniki. Coś tam przeczytam, coś tam mi się uda stworzyć, jak się przyłożę. To rozwiązanie tutaj mam od poprzedniego roku w tej formie zrealizowane, jak to wygląda. Wcześniej było to zrobione dość prowizorycznie i wisiało sobie tutaj na kabelkach, taka kabelkologia była. W tym momencie zrobiłem to bardziej elegancko i upakowałem to do takiej puszeczki. No i ten moduł jest zasilany bezpośrednio z samego falownika, z portu
tego tutaj komunikacyjnego zrealizowanego na wtyczce ethernetowej RS485. On sobie tutaj napięcie zbiera i poprzez system komunikacji Wi-Fi, poprzez ten konwerter, właściwie odbywa się to na zasadzie falownik, konwerter poziomów logicznych, czy jakkolwiek się to nazywa, moduł ESP, Wi-Fi, Home Assistant i tak to zbiera wszelkiego rodzaju informacje. Oczywiście w module ESP jest wgrany odpowiedni kod źródłowy, który pozwala na komunikację właśnie z tym moim tutaj falowniczkiem z firmy Easun i nie jest to żadna reklama tego falownika, bo ja tutaj nikogo na tą chwilę nie reklamuję, tylko po prostu mówię, co mam. Dokładny model tego rozwiązania, właściwie tego falownika, możecie zaobserwować sobie tu i ja Wam go troszkę pokażę, mam nadzieję. Nie wiem, czy to będzie widać, jeżeli ostrość złapie. Mamy tutaj model name i Solar SMG2 5.6 kp 48V Wi-Fi model. Przepraszam za mój łamany angielski, trochę tutaj się pogubiłem. Co do samych inwerterów jeszcze, mam je od marca zeszłego roku, czyli w tym momencie wybija już rok, nie dzisiejszego dnia, ale w marcu wybił już rok. Jak na tę chwilę żadnych problemów z nimi nie miałem. Są to inwertery z modułem komunikacyjnym, które, jak widzicie, za pomocą tych żółtych kabelków ze sobą się komunikują, tworząc off-gridową sieć trójfazową o łącznej mocy 16,5 kW, a każdy z modułów dysponuje tutaj mocą na fazę 5,5 kW. Dodatkowo mogą one przyjąć, ja nie pamiętam, ile energii z fotowoltaiki mogą sobie przyjąć, ale tutaj to jest opisane. Może sprawdzimy na tym, bo tu będzie pięknie to widać. Mamy Solar Charger Mode i mamy tutaj 5,5 tysiąca W, czyli 5,5 kW z fotowoltaiki, minimalne napięcie 120 VDC, maksymalne napięcie otwarte 500 VDC, maksymalny prąd 18 A. I tak to, proszę Państwa, wygląda. No cóż, bardzo dziękuję wszystkim za te subskrypcje, które mi zostawiacie. Bardzo dziękuję Wam wszystkim też za lajki, za udostępnienia. Zapraszam równocześnie dalej tych, którzy nie subskrybują mojego kanału, do subskrybowania, do lajkowania, do pisania komentarzy wszelakiego typu. I z mojej strony mogę zachęcić tych, którzy się wahają, a mają możliwości. Róbcie sobie taki system off-gridowy do zasilania własnego, ponieważ wpływa to na Wasz rozwój i daje większą po prostu świadomość skorzystania z energii. Również życzę Wam wesołych świąt. Pozdrawiam i z tego miejsca zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć.